Finally, players can dive into the stop-motion world of Harold Halibut on PC, PlayStation Troszeczkę się and spóźniliśmy, jak Xbox coś to on witam April wszystkich na 16th. Toteu serdecznie. Future Games Show od IGN-u dzisiaj oglądamy. Flintlock, the Siege of Dawn. Flintlock, The Siege of Dawn. I'm Matthew Wood. I'm animation director on Flintlock. Flintlock is a Soulslike RPG where you play as Nor with your companion Enki, a little fox character, taking on great gods. Building on from Ashen, we've tried to go more Souls-light, so we do that by increasing the mobility options and increasing the pace of combat. We're trying to make things more dynamic and hopefully make it more accessible to new players to the Souls genre as well as players from action RPGs. The combat in Flintlock is all rhythm-based, which from an animation side means you need to be able to feel the rhythm through the animation. So every 9 frames is like a beat. So being able to make sure that the player can understand when the next attack's going to come and react. Czy to jest beat game? Chodzi mi, że to jest gra rytmiczna, taka Souls-like'owa i wygląda zajebiście totalnie ten Flintlock. And then also mixing that in with strafing, with rifles. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Some of the traversal options in game would be like jumping, double jumping, dodging, air dodging, sliding down hills. To teraz pytanie, czy to jest RPG-owe podejście, czy bardziej taki dungeon crawler? Takie, że raz zaczynamy, przelatujemy całego rana jak indyk. Execute a glory kill, either axe or pistol. Rogalik bardziej. It's good to find out with the glory kills, they're usually the more complicated choreographed moves. RPG-owe chyba. Also you get to take control of the camera to really control the framing of the action as well. At times. We definitely wanted Enki to feel like he was a companion alongside you as you navigate the world, doing all of your jumping and your sliding. So trying to keep him in frame to slide alongside you or jump alongside you. Love a little combat companion. I bet they'd be best mates with Torgal. Flintlock is coming to PlayStation, Xbox and PC in summer 2024. Sam, I have 2 questions for you. Do listy do Why have you left me widzowie. unlonely and what's up next? No comment. And next up, we have a Souls-like that casts you as a masked warrior in a world trapped in an eternal play. Here's a closer look at gameplay from Enotria, the last Znowu song. kurwa Souls-like. Co to? Rok Souls-like'ów kolejny, widzowie. An eternity it spent playing out in the tortured halls of my mind. Mentors, friends, and lover alike turn against you. Whatever end we meet, it has been a delight to compose the song of change together. Szybki pace ma, fajny. To na jakieś mitologii greckiej będzie bazowane? Trochę jest za jasne jak na Souls-like'a. Znaczy, no ja rozumiem, że nie wszystkie Souls-like'y muszą być takie dark fantasy mocno, ale... Chociaż? Bardzo żywe kolory. Wiedźminem mi się soundtrack kojarzy. Nie, bardziej kurwa z tą bajką Coco. Takie... Brazylia, te sprawy. Nie Brazylia. Gdzie ma miejsce Coco, widzowie? W Hiszpanii, nie? Meksyk, kurwa, Meksyk! Dobra, w Meksyku. Coco w Meksyku, to takie meksykańskie. No. Zobacz, ja zdawałem podstawówkę na geografię. Tak lepiej niż kasy, nie? Magnificent. Is it not? Nie, no Wiedźminie była stricte słowiańska, stare.
no w miarę spoko, jakby, no kolejny Soulslike. W miarę szybki pace miał, ale kurwa trochę klimat mi nie pasował. The Constructors is up next, a city builder where you design the neighborhood of your dreams. Let's take a look. Nie mieliśmy kiedy kartfet, bo pojechałem na dzieranie i jakoś tak się odłożył w czasie, wiesz? Wygląda zajebiście ciekawie. Na City Builder. Nigdy nie mieliśmy jeszcze City Buildera, w którym musimy projektować pojedyncze budynki. Może być giga dobre. Bo ludzie by zaczęli obozy budować, to ryzykowny ruch? No ale to jest wina twórców, że ludzie robią takie rzeczy, stare? Niezbyt. Twórcy dają tylko narzędzie. Korlomak, dziękuję serdecznie za 9 miesiąc. Because the Constructors is coming to PC in Q2 2024. Okay, let's down tools and hand Co, things over to the supermarketem? No to był developers raz of supermarket. Będzie Somnia, pewnie jeszcze. Na an razie to nie mam 8-bit czasu na survival takie horror rzeczy. game with live Jak action zwykle jest, cutscenes. kurwa, za dużo rzeczy, za mało Ready? czasu. My name is Andres Borghi, and I'm a film director from Argentina. I'm also a game developer. The game I'm working on right now, it's called Tenebris Somnia. It's an old-fashioned survival horror game like Resident Evil or Silent Hill or Fatal Frame. But the catch is that in certain moments you have a cutscene, and the cutscene is suddenly a live action. The original idea for the game came while playing the independent horror game Faith by Airdorf. And I said, okay, let's do like a Nintendo game and a movie. In every horror movie, every horror game, when you see the monster is a bald guy or girl, big teeth, I mean white eyes or black eyes, naked, very thin, very tall. It's always the same. It got to be a cliche. So we have to really think how to make things different and unique. So what you are seeing right now is the behind the scenes of the filming, of the live action segments. When you make real film, you make the whole thing. You have the beginning, the middle and the end. But here it's like you are filming small parts of the story, separated. And the thing that glues them together is the game, the gameplay. I really have to be sure of what I'm making because I'm kinda the only one that giga really ciekawe, połączenie pikselówki z movie game. You see everything in pixels. You don't really see her face, for example. And suddenly you see the actress in like real close-up. It makes you want more. At the end of the thing, it's a love story. Anyone can Grane było w Novalon in There's the Dark? magic, there's monsters, nie but było. the important thing is that you understand the love story. And Ale anyone podobno can nic understand the specjalnego. love story. For the moment, we only have a To nie jest playable to samo, demo, co which x is lat on temu. Steam. Tenebris Somnia will be out on Steam sometime around 2025. You can follow us on Twitter to see Hej, some to updates wygląda on the game. giga ciekawie. Jakby połączenie pikselówki z grą filmem. Ciekawie. Oho, wyjebał mi się dźwięk? What? And for that spine-chilling glimpse of Tenebris Somnia, which is coming to PC in 2025. But if you can't wait that long, a playable demo is available. Właśnie niektórzy chwalą fuj, niektórzy narzekają, no ale to chyba normalne przy remasterach starych gier, wiesz? This broadcast is currently streaming live at PAX East in the Albatross Theatre as part of the official schedule. If you're there in person, hello. If you're not there Były in takie giery person, już? No ja nigdy like I nie said, spotkałem się z tym. Co jest kurwa? Czemu to jest takie You might ciche? even see us wandering around the halls or Dźwiękowiec im coś spierdolił. Hiding under your chair, playing with your hair. longing for the unbridled thrill of human contact for the first time in years. Finally being loved. W ogóle co się odpierdala? 400 osób ogląda tylko ten showcase? Mi się nie This chce next wierzyć. video will give you the lowdown on what's happening at PAX East over the coming days.
reboot jest, nie remaster? Okej. O, jest też nowy trailer do Zuchosis. To było spoko, to była ta gierka horror w tym, nie? W zoo. Z tymi takimi pojebanymi zwierzakami. Nie, no nie będę się teraz z tobą bawił świnią. Stary, pracuję teraz, no nie mogę. PAX East is taking place as we speak and runs until March the 24th. If you aren't there yourself, check out twitch.tv/PAX to keep up to Wiadomo, date co z tym on all the nowarkiem? Nie, jest cisza jak na razie. Na nic życie znowu kurwa przełożę rok albo dwa. Z Arkiem dwójką też były jakieś wiadomości z 5 lat temu. Jak przyciąga i przyciąga. I na Diesla wjebali tylko na reklamę i tyle. To nie jest ten Route 96 czy coś takiego? Welcome to Betty's Diner. I'm pretending we're on a weekend road trip and not on the run. Normal procedure. Let's not give them a reason to detain us. Ja dzisiaj naglądaliśmy poszukiwaczy. Może jutro obejrzymy. Ale spierdolili z dźwiękiem totalnie. Na YouTubie tego nie będzie lepiej. Słychać? Nie, ktoś tam totalnie kurwa poległ. Do your friends even know what you do? Using your Vox? I'm not going anywhere. Stop it. Stand down, officers. Oh, come on. Look at the fun we're having together. Kurwa, nie lubię takich na siłę młodzieżowych gierek. To wygląda troszeczkę jak połączenie takiej gry od Telltalesa z jakimiś pseudo-młodzieżowymi podrygami. Zazwyczaj te gry są takie turbo gównem. To nie zrobili mega chujnie. Przed Round 96 wydali jakiegoś gigakloca, który się nie sprzedawał, więc po prostu się Round 96 co postanowili zrobić? Wpierdolili ten syf do gierki zapłatnym DLC, który kompletnie rujnował imersję. O, widzisz, ja nie grałem niestety w Rauta. Mam go gdzieś tam wpisanego. Ten Dustboard wygląda giga średnio. Na pewno będzie oczywiście jakaś zmianka o równouprawnieniach i tak dalej. Netflix type shit w tej gierce. Well, our next game is a cosmic horror Metroidvania. Wait, what's happening? You'll see. World premiere. Product not yet rated. Hades 2? O nie, okej, jakiś Hollow Knight'ik. Soulslike 2D. Kurde, gierki tego typu są w miarę ciekawe, ale mnie osobiście bardzo szybko nużą. Nie wiem, ciężko jest mi się do takich Soulslike'ów przekonać. Hollow Knighta próbowałem kiedyś przejść, podobał mi się, ale go jakoś kurwa nie skończyłem. Przecież tak 70% gry przeszliśmy parę lat temu i odpuściłem tego Hollow Knighta. Voidraf, okej. Okay. Voidwrot? Jak to się pisze? Czyta. Matko Boska.
Jak chcesz. Voidwrought is coming to PC and Nintendo Switch in 2024. Make sure it's on your wish lists. You know, Sam, we deserve a pat on the back. We've stayed on track. Zobaczmy jakiegoś dobrego roguelike'a. You're right. Though I think the writers may have over-engineered the lead into our next game, don't you think? Just a bit. Będzie o 24. Kurkusa. Jak będzie ten nowy... Będzie można rangę. Może trochę wcześniej przyjdę, jeszcze zobaczymy. Choose your destiny. In Unreal 2, back on track. Wishlist it now as it's coming to Steam Early Access later this year. Okay, who wants a release date trailer? All of you? Yes. Even you, Colin from Gateshead. Well, kurwa, czemu to jest takie ciche? We've got a good one for an open world survival crafting game. Nie no, mam na maksa. Strasznie cicho puścili tego live'a. Ja sobie podgłośnię po prostu na tym. To wygląda jak jakieś Stardew Valley. Omega Crafter. To może być ciekawa gierka, bardzo chillująca taka. Only a week to go. Omega Crafter is coming to Steam Early Access on March 28th. Up next is Ascendant Infinity, a squad-based FPS where players duke it out and extract resources while fending off murderous snails, amongst other things. Co? Bring some salt. Walka z morderczymi ślimakami? Kurwa, i znowu ten młodzieżowy klimat, pseudo-młodzieżowy gówno do promowania i wygląda jak jakiś FPS Monster Hunter. Co tu się dzieje? Chyba 24. Wejdź zobaczysz wieczór. Okej. Czyli taki Evolve bardziej. To może być, mogłoby być przyjemne do grania, gdyby było trochę poważniejsze. Bardzo nie lubię takiego podejścia do gier. Stawiam, że to bardziej Evolve będzie. Walki z potworami, też będziesz mógł potworem walczyć. Ascendant. Ascendant Infinity is coming to PC, and you can find out how to sign up for the beta by heading to www.ascendant.com. Kurwa, aż zapiszę się do jakiejś bety. No, not again. Zobaczymy. I don't have anything. So I don't have... Okay, fine, you can have one thing, and that one thing will be my phone. Thank you. Later this year, the Future Games Show will be delivering a showcase focused on mobile games. So to give you a taste of what's to come, here's a world premiere. Oh, Adam. It was a bit about mobile games. Ty, dostaliśmy dostęp do Close Beta od buta. Am I gonna get that back, or is it... Am I just... Kurwa, dobrze, że nie pokazałem tego na ekranie. Nieprawidłowy klucz produktu. To chyba nieźle. Direct download via Ascendant.com. Okay. Valorant z rzutem izometrycznym. O Boże, to jest na telefon! Dziewa wygląda całkiem przyjemnie. Ma taki vibik o-game'owy, starej takiej gry przeglądarkowej.
Aha, o pierwszej, dobra. Co to będzie? Foundation. Okej. Też fajnie się zapowiada, jak na mobilniaka. Foundation Galactic Frontier is launching first on iOS and Android, and you can look out for more info about it and our mobile showcase in the coming months. Okay, as we To pytanie, ile paywalli the będzie, Future nie? Game Show has always celebrated the most exciting upcoming games, and from 2024, we're starting a Future Game Show Ones to Watch yearbook to keep track of what we're most excited about. These games are handpicked by the Future Game Show team and represent what they believe will be the talk of the town come award season. And of course, no yearbook is complete without hyper-specific awards. For example, most likely to win the hearts of the nation while being extremely handsome, that would be me. Yeah, or most likely to pick up a short king and throw them over their shoulder. Also me, with prep time. Yeah, I think they get the picture. So, please join us in celebrating our first entry into this prestigious wkurwiałem ci prowadzący, są tacy sztuczni. eye-popping graphics to boot. Znowu. Senua Saga Hellblade II enters our Future Game Show Ones to Watch 2024 yearbook, a whopping 7 years since the launch of Hellblade Senua's Sacrifice. A story-driven action-adventure game from Cambridge developers Ninja Theory, Hellblade is memorable for its myth-infused world and unique approach to psychological horror. Protagonist Senua suffers from psychosis, represented by a cacophony of binaural voices commenting on her every move. Auditory hallucinations known in-game as the Furies. Can you smell their fear? Kurwa, mam wrażenie, że ten Hellblade jest cały czas pompowany i obawiam się, że może nie być zbyt dobre. Musimy najpierw pierwszą część podejść, bo podobno jest bardzo dobrą gierką, ale obawiam się również, że to nie jest dobra gra na streama. Hellblade 2 quickly shot to the top of our ones to watch list here at the Future Game Show. Ale ta akcja ze schizofrenią jest naprawdę ciekawa. Senua seems to have found herself in command of an army of warriors in the sequel and is planning to bring the fight back to the Vikings who raided her village and killed her lover. The Furies also haunt Senua in the second game, taunting Senua about looming death and the fate of those around her as she strives to rebel against tyranny. Szczególnie końcówka pozostawia ten taki najbardziej zapamiętany efekt, nie? No właśnie o to mi chodzi, Wilczu, a ja też kurwa nie mam czasu za bardzo na granie takie gierki wieczorami. To jest gra, w którą się trzeba bardzo mocno wczuć, żeby się spodobała. Full of nervous exploration and close shaves, Hellblade 2 features an expanded combat system. We've seen Senua with a sword in hand, dealing savage finishers, blocking brutal strikes, and dodging supernatural streams of flames. Climbing and caving through difficult environments also play a part in the experience, augmented by eye-popping Unreal Engine 5 visuals. Fortunately for all of us, we won't have to wait too long to lose ourselves to this extremely exciting narrative. Senua's Saga Hellblade 2 is set to launch on May 21st, 2024, and is coming to Xbox Series X and PC. Senua's Saga Hellblade 2 is coming to Xbox and PC on May 21st, 2024. It's the first game to enter our fancy little yearbook, with more to come later on in the show. Let's switch gears now and check in with our friends at ES Digital Games, who have not one or two, but 3 upcoming games to show you. Na samym początku pokazali nowy trailer Psychosis. A, widzisz. Kurwa, to mnie nie liczmy akurat. A message from Dad?
O Boże, jak to kurwa źle wygląda. I can't believe you knew him. I was hoping you would know where he went. I don't. We all used to call him Stormwalker. Where is Co to Rindalore kurwa za animacje są w ogóle? Kill the rebel girl and bring Rindalore directly to me. It was supposed to be a routine mission. But something Znowu jakiś pseudo Soulslike 2D? This is not the end. I will get to the truth. No matter what. To coś nowego było. Śmiechawa ten TV, ten pokaz jak na razie? No kurwa, zazwyczaj te pokazy tak wyglądają. Promują jakieś gierki totalnie bez polotu. Czasami jakaś perełka się trafi, a większość to są takie kurwa wystrywy, szczerze powiedziawszy. Chuj wie o czym ta gra i chuj wie po co. Te 3 tytuły to do wyjebania totalnie. Norest for the Wicked is the next game from Ori developers Moon Studios. So let's throw it over to the team to see what we can expect from this genre-bending action RPG when it enters early access in April. Hey, I'm Thomas Mahler. I'm the creative director at Moon Studios. Hey, I'm Gennady, and I'm a production and technical director, and both of us are the founders of Moon. A, to jest to od produkcji Ori. To też już widzieliśmy wcześniej. To jest ten taki trainowy Soulslike, nie? Dream project, right? It's the action RPG that I always wanted to play and wanted to play for 20 years now. We're trying to create one of the best combat systems on the market. We also want to completely change how exploration is done, right? That you're not just walking around on a randomly generated flat plane. Czyli co, najprawdopodobniej na pierwszy game show dostaniemy 40 minut nic nieznaczących premier, które nawet nie przykują oka, no oprócz może 2. Ja to mi się marzy, żeby w końcu pokazali coś więcej a propos Blight Survival. Kurwa, nadal śni mi się, żeby ta gra wyszła w końcu i nie była głównym. The more you would understand that what we're trying to do is kind of create our own mix. So we will look at any particular genre and we would take the elements from this genre that we are excited about, we put it all together into one game and then we iterate on it. So we might take, you know, combat inspirations from the Souls series, Monster Hunter, animation commit-driven combat, but also fighting games, things that have combos, things that have special moves, you know, and we try to make it and tune it in our own way. Then we look at things like exploration, you know, interconnected, multifaceted, dense level design that encourages retraversal and discovering the world. Tutaj to bym uważał, zbyt dobrze wygląda na trailerze, chodzi o Blighta? Tak, tak, no właśnie boję się, że kurwa, że sam zamysł tej gierki mi się bardzo podoba, nie? Klimat i zamysł. Tak, no boję się, że to może być kurwa klapa jak The Day Before, nie? No ale niby cały czas wrzucają posty, że tam nim pracują, pokazują jak pracują. Nie, ja też się nie jaram, nie? Nie było. Znaczy, nie jaram. Nie podpalam się, że to będzie coś wybitnego, ale mam nadzieję. Chciałbym się dobrze zaskoczyć, wiesz? Misiek, co ty chcesz? Okay, up next is a new trailer for Holston, a psychological shooter where you swap seamlessly between a top-down and third-person perspective. Przez las? Nie ma mowy. Kurwa, co tu robi ten Sapkowski znowu? Widzieliśmy chyba też coś a propos tej gierki. Masz pan chociaż jakąś furę albo coś? Widzieliśmy już chyba kiedyś trailer z tego, nie? Ubojnie to tam był bieg.
Czego ty tak wtedy Tak, to się zajebiście dobrze zapowiadał. Nie pamiętam dokładnie jak się nazywa. To inna, prawda? Para kaloszy. Holston is coming to PlayStation, Xbox, Switch and PC when it's ready. When it's ready, pozdro. Jak skończymy będzie. Next, a futuristic shooter where you battle against otherworldly creatures in souped-up mech suits. Among the ruins of a shattered Earth, humanity rallies against an overwhelming invader. Demko jest tego jak coś? Kurwa, to będzie trzeba zobaczyć. War for survival. Using powerful suits, humanity suddenly stands a chance against a mighty foe. Gear up. Battle to win. To wygląda jak jakiś Risk of Rain na sterydach, widzowie. Na sterydach albo z downem, ciężko zdecydować. Forge alliances and fight for glory. Nie, to nie będzie Battle Royale, nie ma szansy. To roguelite jakiś. Przynajmniej tak wygląda, jak właśnie Risk of Rain. Huddle up, fellow RPG fans. Now, I understand the long-awaited sequel to Dragon's Dogma is coming out in a matter of hours, and the excitement levels are off the charts. Not to make the 12-year wait any more excruciating, but our friends at Capcom have sent us a fiery trailer to prepare you for launch. Oho, Capcom, jakiś tekenik. Też bijatyczka. You've existed before. As a chosen hero bestowed with immense power. A nefarious wielder of great magic. A bo Dragon's Dogma, no właśnie, chciałem powiedzieć też. Ale Dragon's Dogma już wyszła przecież, to trochę opóźnione. No ale to wygląda jak Dragon's Dogma. Jutro, 22 jest, przepraszam, masz rację, widzę. Ludzie już grali, widziałem. Powiedzieli, że to Dragon's Dogma. Zagrałbym w Dragon's Dogma, widzowie. Nie wiem, czy jej nie kupię na jutro. Kurwa, chuj bym zagrał w tą Dragon's Dogma. Ja pierdykam i znowu, to wszystko z Darkiem zgrywa, nie? That was the launch trailer for Dragon's Dogma 2, which is out tomorrow, March 22nd on PC, PlayStation and Xbox. We've got something really special for you now. Our next trailer will be accompanied by a musical performance. Ooh, Clive and Carlac do karaoke. I was thinking we could do Eternal Flame this time. That sounds great. Oh, the producers are shaking their heads. They'll regret this at the rap party. No sam widzisz, Kamień Ataku. Nie ma, kurwa, jest tyle rzeczy, nie wiadomo w co łapy włożyć. From the Haunty soundtrack. Oh, and look out for a release date announcement as well. Fajnie się zapowiada Dragon's Dogma, ale plują na Polaków i nawet napisów nie dają? Who cares? Tylko, że to jest dobra gierka. A kiedy test? Widzowie, jakiej gry byście kurwa tutaj nie napisali, to powiem wam, że kurwa nie wiem. Bo jest za dużo rzeczy i nie mam pojęcia, za co się łapać. I to jest zazwyczaj na zasadzie takie, że jak jest im więcej rzeczy do roboty, tym gorzej się wziąć za cokolwiek. Wiecie, o co chodzi? Jest trochę jak z sesją. Jeżeli wiecie, że macie bardzo dużo nauki, to bardziej wam się nie chce za nic złapać. Za to wiemy kiedy Dark and Darker? No to prawda, koniec. To wam poradzę, że najwięcej przyjemności sprawia mi Dark and Darker.
Nie możesz się łapać końcowe, za nic nie bierzesz? Tak, tak jest. Albo wezmę się na chwilę i zaraz muszę kurwa to puścić, bo jest coś kolejnego. I to też są gry, które, wiecie, też nie przyciągną dużej ilości osób. I ja też muszę wybierać bardziej, no po coś, żeby się większej ilości osób spodobało, bo to moja praca, nie? Im więcej osób kurwa przyjdzie, tym więcej zarabiam, prosta piłka. Więc jest dużo tytułów, których chciałbym ruszyć, ale mi się to totalnie nie opłaca. Chciałbym w nie zagrać samemu, ale nie mam na to czasu i tak w kółko. Czy znowu utknąłem w randze? No nawet nie weszliśmy do jakiegoś poziomu, żebym nie utknął, wiesz? Może będzie trzeba, Avi, może będzie trzeba. Tylko znowu, jak będę próbował listą lecieć, będą też dochodzić jakieś dodatkowe rzeczy i to też jest kwestia finansów. Może rzeczywiście po kolei te gierki przychodzić i tyle. Na kogo maina zmieniasz? Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem jeszcze, czy zmienię, nie jestem w 100% przekonany. Na razie rozważam. Chciałbym popróbować Warlocka, ale wiem, że zaraz Warlock dostanie po piździe i będzie bezużyteczny znowu, nie? Najlepsze wyjście było przejść na jakiegoś fightera, mi się wydaje. Dobra, czy nie rozumiem trochę, czy to jest pokazany jakiś koncert? Czy to jest jakaś reklama gierki, soundtrack z gry pokazany dalej? Jeżeli to jest reklama rozgrywki, to giga chujowo. Znaczy, no wiesz, kwestia tego, Willie, że jakbyśmy mieli codziennie ogrywać jakąś gierkę, no każda gra nie kosztuje kurwa 200 zł, bo no tyle gry kosztują. No dobra, nawet nie kosztuje 100 zł, uśredniając. No to jest w chuj pieniędzy. Thank you to everyone involved with that beautiful performance. Haunty is coming to PC, PlayStation, Nintendo Switch and Xbox on May 23rd, 2024. And you can watch the full reveal trailer on the FGS. Jakbyśmy chcieli sprawdzić wszystko, to też jest na zasadzie, że jeszcze dotkniemy wszystkiego i będziemy takim kurwa kluczem do wszystkiego i do niczego. Let's check out a brand new gameplay trailer for Sandland. Peggy 12. A gdzie tu jeszcze na jakiś taki stricte YouTube'owy content miejsce? Ciężko z tym, kurwa, strasznie. In both the bright light of day and the long dark of night, I pledge to devote my entire being to and do all in my power for this great nation of Forestland and you, its people. Kupię sobie Gotika 2 za 10 zł w pakiecie i przechodzę pierwszy raz w wieku 21 lat. A widzisz, widzę, na wykrzyknik Instant. Zresztą polecam serdecznie sobie teraz wpisać na czacie wykrzyknik Instant. Na tej stronce wspaniałej. Tam się przekieruje do naszej listy, gdzie masz Gotika za 5, więc mogę się jeszcze bardziej zaoszczędzić. Czemu mi się na euro zawsze przy tego wywołuje? Tego to wkurwia. Więc polecam sobie wykrzyknik Instant. Kliknijcie sobie tam w linkacza, widzowie, bo przy okazji, jakbyście kupowali sobie gierkę... O, Dragon's Dogma jest za 189 zł. To jest jakieś kurwa 6 zł taniej, swoją drogą. To wspieracie mocno transmisję na żywo, bo wam się ciasteczka zapisują po kliknięciu w linka. Więc kliknijcie, zapraszam. Polecam na przykład Helldiversów sobie kupić. Backpacki są za dychę taniej też. W chuj tańsze są gierki tutaj ogólnie. Ale on i The Dark jest też dużo tańszy niż na Steamie. To może przeczyć trochę listę gier. Obstawiam, że jest tam przynajmniej połowa tytułów, w których nie tkniesz. Ale to nie jest lista, w którą ja na pewno zagram. To nie jest lista gier, w którą ja na 100% zagram. To jest lista gier, w którą ja potencjalnie mogę zagrać na streamie, stary. A doliczyłeś 23% VAT? Nie wiem w końcu, jak tam jest z tym VAT-em. Niektórzy kurwa nie opłacają tego VAT-u na stronie, a niektórzy opłacają. Okay. Sorry, that trailer was in
4D. Sandland is coming to PC, PlayStation and Xbox on April 26th, 2024. This next trailer is for Space Prison, a game where you break out of a galactic complex by crafting contraband, brawling inmates, and raising an army of mutant rodents. No widzisz, pokaz. Nic nie było godnego uwagi, tam to jest tak totalnie szczerze. Are you ready to be king of the rats? You better be, because Space Prison is coming to PC on April the 10th, 2024. Now it's time to reopen the Future Game Show Ones to Watch yearbook and hand out one of our prestigious badges. Our next entry is an open-world smuggler's tale that will have you infiltrating wretched hives of scum and villainy. VAT masz możliwość zapłacić, ale z VAT-em wychodzi może 1-2% niż taniej niż na Steam. A ja tak się zastanawiam totalnie. Jeżeli na przykład kupujesz z zagranicy produkt, nie? Bo tak jak macie Ukrainę, gdzie jest tam totalnie zero podatku, nie? Jak kupujesz coś z jakiejś strony z danym podatkiem, to nie jest na zasadzie takiej, jakbyś kupował produkt na przykład na wakacjach, czy coś takiego. Wiecie, o co mi chodzi? Bo to ty zakupujesz produkt, to nie ty musisz się z niego rozliczać podatkiem. Oni powinni ci to zaliczyć. Ty tylko kupujesz dany produkt. Nie wiem, jak to działa w internecie totalnie. Bo to jest tak, jak na przykład firmy sobie robią zakupy i sprowadzają jakiś towar z Ukrainy, to nie mają tego VAT-u doliczanego stricte, no bo to jest po ich kwestii, żeby się rozliczyć, nie? Bo oni mają tam jakiś swój system podatkowy i jeżeli sprzedają coś za granicę, to wtedy rozliczają to na zerowy podatku. Vess sets out to become a household name in the underworld by planning heists and schmoozing with syndicates. So yes, you can expect a few uncomfortable audiences with Jabba the Hutt. Not the first time we've outrun the Empire. A to nie jest trochę oszustwo podatkowe? No nie wiem, to pytam się, widzowie, no. No ale to jest też na zasadzie takiej, że to oni jakby na Ukrainie to rozliczają w swój inny sposób jakiś, nie? Mają, musisz płacić import usług i towary jako firma, okej. Outlaws is coming to PC, To było stricte pytanie do was, and bo się na tym Xbox nie znam. Series X sometime in 2024. But crucially, that means there's still time for you to draw up plans for how you'll play the galaxy's most notorious criminals off each other for your own selfish gain. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Czy wiesz co, Avi to nie jest na zasadzie takiej, czy mi się to bardziej opłacało, czy mnie bardziej, bo mam dobre stosunki z tą firmą, z którą aktualnie współpracuję i nie ma zamiaru jej zmieniać. And we'll be bringing you more coverage on the Future Game Show YouTube channel as we move closer to the release date later this year. What's next, Ben? Ben? Jeżeli masz jakby, no kurwa, już prawie 2 lata będzie, jak współpracujemy z Instantem, nigdy nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń, zawsze bez problemu się z nimi współpracuję. Myślę, że stawka też jest fair. Blockbuster Ink lets you go behind the scenes and run your own movie studio, picking stars and setting scenes in a bid to sweep up the awards. I'm clearly going to be great at this one. Thank you, sir. You're welcome. A też jest taki problem, że wiem, że na przykład Instant jest czysty z tymi kodami, a słyszałem też o innych stronach pewne historie z tymi reselami, jakimiś ukrytymi opłatami, że trochę kurwa się boję, szczerze powiedziawszy, dotykać inne. Jak mam jedną sprawdzoną, to wolę współpracować z jedną. Blockbuster Ink.
No ja też relay bardzo często kupuję z Instanta samo dla siebie, nie? Więc... Czy muszą być na tym game show jak sami cringe'owi te prezenterzy? No cóż, też mnie to irytuje. A jakie cringe'owe gierki za to są? No tak, Archie, ale nie chcę wymieniać dziś, nie? Dlatego tego się obawiam. No tutaj wiem, że jest wszystko na czysto. Nurture your movie stars. Navigate through the history of cinematography. Blockbuster Ink. Na Instancie zajeszczam dzisiaj mimo wszystko jakąś kwotę, no chyba, że na Steam dowalą 90% zniżkę. No tak, no ale wiesz, na ten moment jakbyś miał kupić, to i tak zaoszczędzisz, nie? Switching gears, the developers of tropical sandbox adventure Cheer are here to reveal some exciting news about the future of the game. No czaję, rozumiem. Ej, serio, jakby nie ma nawet żadnej premiery na ten moment, którejkolwiek by przykuła jakąś uwagę. Nawet nic oryginalnego nie ma. Znaczy spróbują wybić się oryginalnością, ale jest tak bardzo często przekombinowane jak ta gierka, no. Chuj wie, o co tu chodzi w ogóle. Jakaś laska wchodzi w kurwa pieska, zamienia się w kraby. Jest jakieś dziwne te gry totalnie. Wszystkim i o niczym. That's right. Cheer launches today on Steam and is coming to Nintendo Switch this summer. And that's not all. Existing players on PlayStation and Epic Games Store can check out the Horizon Forbidden West, no nie został tu akurat Horizon pokazany, tylko Hellblade II, Senua. No ale to też jest kurwa trailer, który się pokazuje już od X czasu, nie? Kinship, brotherhood. Throughout time and antiquity, the building blocks of society have been based on democracy, debate and compromise through peaceful deliberation, but sometimes there is no more powerful way to make a... Czy Horizon dzisiaj wyszedł? A może, wiesz co, nie śledziłem też totalnie. Z Horizonem też mam pewien problem. Ta gierka wygląda zajebiście i wszystko niby jest taka ekstra super, a też nie mogę nigdy jej złapać. Jakby nie mogę się przekonać do niej. Dzisiaj premiera jest, okej. To znowu jakieś podróba Fall Guysów dziwnych. Rumble Club. Rumble Guys ostatnio było, Fall Guys kurwa. To jest znowu rzecz, która i tak u tych youtuberów takich dla dzieciaków będzie zajebiście popularna, nie? Rise of the Ronin jutro wychodzi. O kurwa, w Rise of the Ronin bym chciał zagrać. Kurwa, może chwycimy na tego Rise of the Ronin? Wiesz, o której jest premiera dokładnie? And we promise this isn't some elaborate bit. We wouldn't want to let you down like that. Yeah, we'd never tell a lie and hurt you. Tylko PS5? Whatever. Przecież mamy PS5.
you sure we can't go back to our old house? You'll soon get used to it. Think of it as an adventure. And who might you be? I'm Simon. Don't you remember me? Look here, this is a prequel. So what do you think I should do? The little miscreants have the nerve to steal from me. I demand to know who we're dealing with. Chodź, nie ma rzucania. Come on, Simon. Get the magic books. Defeat the big evil wizard. Save the magic worlds. Easy, right? Simon Sorcerer Origins is coming to PlayStation, Xbox, Switch, PC, Apple and Linux in 2024. So point and click into your wish lists. Now, we know you love a good teaser. This again. Look, Ben, I know. Czyli 23 o godzinie 00:01, tak? Czyli za 2 godziny. Aha, no to już gorzej. I'm just giddy about the next world premiere, which is a collaboration between two incredible forces of nature, kind of like us, Sam. Come on, what is this, guys? Right? Come on. Right? Do you know what I mean? It's a gag. It's a funny joke. Why won't anyone laugh? Where did the laughter go? Why do we not laugh anymore? Kurwa, pasowałoby dobrnąć do końca, ale powiem wam, że już mnie tak zajebiście nudzi na Future Gamesów dzisiaj. Czuję się, jakbym oglądał reklamę na Polsacie, nie? Project Mango is a collaboration between Tucana Interactive, developers of Dorfromantik, and YouTube animation maestros Kurzgesagt in a nutshell. It's coming to Steam in 2025. Up next, we've got the latest update on Outpost Infinity Siege, a first-person shooter with base building and tower defense elements. It's over. Forget our old doomsday scenarios. In the end, fajne z zapowiedzi, jakby first-person shooter z tower defense'em połączony. To be our downfall. And yet, when evil reigns supreme, heroes rise to up też jest, kurwa, w tym gatunku jest o tyle duży problem, że to jest gierka, która jest przyjemna przez, kurwa, 5 godzin. Później to już jest bezsensowny grind tego samego. 100%. To zagra, zaraz już miał tytuł, że to nie pamiętam. Piekunurki też miały być na 5 godzin? No tak, ale tam jednak, no to jest tego rodzaju, znaczy to jest taki hordplay, nie? No masz rację, masz rację. Ale no widzisz, ile poszło godzin w piekunurkach, no z 60, to i tak jest bardzo dużo jak na taką gierkę. A już jednak się trochę przychodziła ludziom, nie? Spadki graczy tam o 60%. Nie widziałem z gamer. Terni. Outpost Infinity Siege is officially coming to Steam on March 26th. Outpost Infinity. We're taking a trip to the Scottish Highlands now to hear the latest on Farewell North, an atmospheric puzzle adventure starring a border collie and its owner. Kurwa, mamy opis premiery, gdzie jest puzzle adventure, kurde, z pieskiem i chuj. Takie miałkie to wszystko, niby pseudo chwytające za serce. X-Defiant ma być pokazany na tym. A pierwszy słyszę, wiesz? Dobra, a ty piesek, idź stąd, kurwa, bo się kręcisz jak głupek.
Herniś. Farawell North. Thank you for your help, Kelly. Oh, aye, and Mr. Chesley, of course. Pack your hiking gear because we're pleased to announce that Farewell North is coming to PC, Nintendo Switch, and Xbox on August 15th. Our next game will have you praying to the gods for help as you take on hordes of Draugr in PvE combat. Dobra, My name is Mark Jacobs. Wynocha. I am the CEO/Chief Creative at now Unchained Entertainment. We're currently working on 3 things: Final Stand Ragnarok, Camelot Unchained, and the Unchained Engine, which powers the games that we're making now, the games we're going to make in the future, and also, of course, the Kurwa, to jak Metin wygląda. It's been a while for us to get where we are. But the key thing for us is we never gave up. And now we're at the point where not only is FSR ready to launch, but our engine can do things that no one else that we've seen so far is able to do. And what we wanted to do was large-scale battles, 500 or more people, 30 frames a second. Okay. My name is Michelle Davies. I'm art director at Unchained Entertainment, currently working on Final Stand Ragnarok. The really cool part about it and where its core is, it allows for many more entities than you see in other engines to give you that Helm's Deep. Final Stand Ragnarok, it is the few versus hordes, thousands of enemies. FSR is a hack and slash, looter slasher. It is meant to be fun and silly and snarky at times. You know, this is Wygląda tak kurwa sztywnie ten hack and slash. Niczym nie różniący się fale mobów. Z jakimiś pojedynczymi pseudo-minibossami. Wygląda kurwa tragicznie, nie? Scenarios. Hey, maybe we'll make this a little harder, or maybe instead of 1,000, NPCs coming in a wave, we're going to make 500, make them a lot more powerful. We're going to try different things with them. No matter how well you thought things out, the players are going to have much more interesting things to say once they've played it. We want to see what they like, what they don't like, and the way FSR has been built. It is so easy for us to make changes, in a scenario. Being able to do that real time. Wygląda jak Guild Wars 2? Nie, no nie wygląda jak Guild Wars. Gives us such an edge in iteration. And certainly the scale is always going to be, our strongest suit. If you would like to experience what it feels like to be in that moment, the middle of Helm's Deep, fighting the onslaught, you're really going to like Final Stand Ragnarok. The goal right now is to launch on Steam in March, PC of course, and then over the remainder of the year. A coś o Guild Wars 2 i wiem, bo byłem jednym z niewielu Polaków, którzy wyfarmili taką legendarkę połączoną z 2 kurwa mieczy. Tylko musiałem sprzedać konto wtedy. Final Stand Ragnarok will launch on PC this month with console versions. Jakoś grafiki? Nie, no jest dużo lepsza w Guild Wars. It's time for the Ones to Play montage, which is where we cover a series of awesome games that will be available to play right after the show. Just head to the Future Game Show Steam page. Ale to były mówię o tej legendarce, w czasach, gdzie jeszcze nie było żadnego dodatku ani nic. Gdzie była buy to play ta gierka stricte. Genialne były Guild Wars wtedy. Kurwa, pamiętam jak jednym typkiem z gildii siedziałem po 15 godzin daily, jak było wolne.
żeby odnaleźć exploity, kurwa, na dungeonach, bo się skipy sprzedawało. Tak mnie to jarało. And here's Go-Go Town, cartoon sandbox where you rejuvenate a rundown city. Up next is Follow the Meaning, a peculiar point-and-click puzzler starring a detective with a delightful trilby. Angerfoot is sliding in now, a lightning-fast FPS that puts the kick. Zaczyna się Shit Games Show? A to nie zaczęło się jakieś 40 minut temu? Paradox, a disco-dancing bullet hell platformer where you rescue your web-footed workmate. Rounding out the crew is Deathbound, an action RPG where you combine the personalities of fallen warriors. And remember, all these games are available to play for free right after the show. Okej, ten Deathbound jako tako wyglądał. Thanks to jakiś roguelike był pokazany na końcu. A free demo for the ones to play section. And speaking of free games, why not take a look up here? If you're one of the people lucky enough to claim one of these, pierwszego się najlepiej sprzedawało, bo tam dostawałeś mało tego golda, ale robiłeś go w parę minutek, Onion. Ostatniego się najbardziej opłacało, ale był wykurwiście ciężki do skipnięcia. I mało kto wiedział, jak to się robi. Dlatego w chuj golda się tam farmiło. Here's a gameplay trailer for TerraTech Worlds, a multiplayer survival builder perfect for fans of Valheim and w sumie zagrałbym w Guild Warsy, spróbowałbym. Tylko kurwa jakoś... Pamiętam jak dodali szafki do tego, do PvP. To ta gra się później tak spierdoliła. To było genialne PvP w Guild Warsie 2. Necros był takim kotem. Ten patch z dodanymi szafkami. Nie chodzi mi stricte o to, że szafki zjebały PvP, ale ten patch, w którym szafki dodali na PvP. To wygląda jak jakiś znowu spierdolony Robocraft. Jak był najbardziej bezużyteczny na Dungu? Tak, na Dungi był słaby, ale na PvP był kotem strasznym. Ja Mesmerem grałem, mainowałem Mesmera. Rev your engines, because TerraTech Worlds is coming to Steam Early Access zawsze on the byłem brany 22nd of March, bo tam te teleporty which is miałem, tomorrow. Time to slip on your dancing shoes now, as we've got a psychedelic rhythm shooter where A you Lukar, empty dziękuję your serdecznie clip za to drugi the miesiąc. beat. Dawno mnie tu nie było. Czy wszystkie postacie w sumie miałem wymaksowane w Guild Warsie 2? Bo jedna z tych gier, która mnie wciągnęła na takie 2 lata straight siedzenia codziennie. Jakby chodzi o RPG, MMORPG, to pewnie więcej godzin bym miał w głowie, ale... W bardzo krótkim czasie bardzo dużo godzin napierdoliłem w Guild Warsie 2. Kurwa, serio bym spróbował, ale wiem, że bym się szybko odbił. Wiem, że nie powinno się sprzedawać kont, ale opierdoliłem swoje konto za 1000 albo 1500 złotych, że to były duże pieniądze na tamte czasy, w ciągu kurwa 2 godzin. Bardzo mocno zaniżyłem. No to broń, którą miałem, chyba 3 albo 4 osoby tylko na serwerze miały, więc taki bardzo prestiżowy shit. Ale potrzebowałem hajs na już. The operator has you analyzing evidence to solve impossible, sometimes improbable cases from behind a computer screen. Jeszcze to pamiętam, że w tym Guild Warsie był taki typek u mnie w gildii, który wysyłał mi z Warszawy kupione w Empiku u niego kopię Guild Warsa 1, żebym był w stanie nabić achievementy. Ja mu farmiłem golda w grze, żeby mu za to zapłacić. Za wyfarmienie golda w grze mi kupował te rzeczy, pamiętam. A mnie nie było po prostu stać na to, żeby mieć, samemu kupić. Zapiszę, ale później zapiszemy. To jest widz, który zrobił tego. Przez niego robiłem kurwa fikołka na kanapie.
tego, co został usunięty, co z dobrodziejem wtedy siedziałem na Drunk Streamie? O kurwa. Stare dobre czasy. Emerging from sinister depths, the Chinese Room's first-person psychological horror game. Nie tego z dobrodziejem, innego za 15 kobiców bodajże. A to byłem najebany, prawda? To mogę nie pamiętać. From the narrative magicians behind Everyone's Gone to the Rapture and Amnesia, a Machine for Pigs, still wakes the deep as a rich tome of terror that seeks to push your panic buttons. To może być ciekawe. Players step into the steel-toed shoes of an oil rig worker who must evade shrieking stalkers and look for answers in the isolating Amnesia type horror. Amnesia Penumbra. Taki oldschoolowy, dobry horror. Chociaż trochę jestem sceptycznie do tych horrorów nastawionych po ostatniej Amnezji, tam The Bunker, czy jak ona się nazywała, była kurwa takim środem jebanym. Przychodzi do mnie diabeł, zapala fajkę i magicznie puszcza dym. To diabeł, mówię ci. Nawet nie mam gdzie tu zrobić 5 złotych. Ile chcesz za Gacirolla tu i teraz? I still can't believe you went. What are you thinking? Going to that place? Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. You can't run forever. Dziękuję za donacikę w ogóle. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us. Now, please, Cass. I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home. The girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. I love you, but I won't wait forever. To wygląda bardzo fajnie. Still Wakes Deep. You heard it here first. Still Wakes the Deep is coming to PS5, Xbox, and PC on June 18th. Let's look at Battle Crush now, a multiplayer action brawler where you fight like gods as the earth crumbles beneath your feet. Kurwa, to wygląda jak gierka, która kiedyś, nie pamiętam jak ona się nazywała dokładnie, ale taki MOBA Arena Fight był. Kurwa, jak to się nazywało? Później zrobili też taki pseudo-mobowy Battle Royale. Może ktoś z was będzie pamiętał, jak ona się nazywała. Battle Ride, tak jest. Kurwa, zajebisty był ten Battle Ride. Jeżeli to by było w stylu Battle Ride'a, to bardzo chętnie spróbuję. Super się w Battle Ride bawiłem. No, ale obawiam się, że niestety nie będzie aż tak dobre. Battle Crush, and the second beta test begins today, March 21st, on Steam, Android and iOS. It's hard to believe, but we've got yet another world premiere coming up next. So soon after the last one. That's more unlikely than a marble in Rosaria. To the architect, every idea starts with a single line, springing forth from our ambition and ending at the edges of our imagination. To them, an empty blueprint
represents a world of possibilities. A world of dreams. W ogóle jak ta gra umarła? Czy ma się dobrze? Nie, umarła. Niestety. Później próbowali ją wrócić troszeczkę właśnie z tym Battle Royalem, ale też nie pykło za bardzo. Znowu jakiś puzzle. That was your first look at Blueprints, a strategic adventure game where you create the world you explore. It's coming soon to PC. All right. Up next, we've got an Unreal Engine 5 Survivors-like set in a world plagued by cosmic horrors. Here's Hordes of Hunger. Ładnie grafika wygląda. Po prostu nie miała graczy, no. Kurwa, no i patrzcie, jest zajebiście grafika zrobione i jest pierdolony jakiś... A nie, dobra, już myślałem, że jest weebowska postać. Build your powers. O kurwa, to jest rogalik! A propos, właśnie mówiliśmy, że zagrałbym w jakiegoś nowego rogalika. Hordes of Hunger. Wishlist now. Wishlists at the ready because Hordes of Hunger is coming to PC in 2024. Our next game Wishlistuję to, wygląda bardzo przyjemnie. Bots to climb the corporate ladder. Here's Linkito. More from Hyper Strange. Blood West. Ja to widziałem, to było giga gówno, ten Blood West. Któryś z widzów kiedyś to chciał, żebyśmy zagrali. Linkito invites you to connect on PC this summer. Hey, Co myślisz o Blade Survival? Mówiłem dzisiaj o tym, Berserk. Bardzo czekam na Blade Survival. Mam nadzieję, że nie okaże się drugim The Day Before. Nawet przeglądałem Discorda przed chwilą od Blade Survival. No, kurwa, start mieli taki mieszany, miesiany, jak to się mówi. Ze względu na to, że dużo tych klipów było bardzo mocno takich właśnie jak The Day Before, że a tu zajebane coś o gierki, a tu coś tam. No ale cały czas niby wstawiają jakieś rzeczy na swojego Discorda, że pracują nad tym, pokazują jak robią animacje i tak dalej. Więc jest szansa, że się może nie okaże takim gównem. Ja mam w kurwę dużo oczekiwań do tej gry, no to wydaje mi się, że nie powinieneś mieć dużych oczekiwań, ale dużo nadziei powinieneś mieć. To też lepiej ją taką traktować jako coś, co może być całkiem spoko, ale nie nastawiać jakieś, że to będzie ultra zajebiste, bo tak to myślę, że się przeliczysz. Sam czas to robią, ale to chyba nie jakiś mały film to robi, a jest bardzo ambitny projekt, wiesz? To wygląda całkiem ciekawe. Worshippers of Cthulhu. Taki właśnie SimCity z Cthulhu. SimCity in hell? Kinda like living in the UK, right, Ben? It's the worst. Worshippers of Cthulhu is worming its way onto PC in 2024. Our next game pairs Scottish folklore with a beautiful hand-drawn art style. Let's take a look at the heirloom. I know that the paranormal is real. Listen.
You can inherit the heirloom when it lands on PC, Xbox, PlayStation and Nintendo Switch later this year. Right. Here's a new trailer for Spine, a cinematic gun-fu brawler where you take down an oppressive regime with the help of a talking backbone. Niks kurwa de. Fanatically optimistic. Piece of cake. It's starting to rain. Don't get your guns wet. Coś, ale Sifu nie powiedziałbym, Sifu jest dużo szybsze. Chociaż taki chyba zamiar był, wiesz? Tutaj wane, przyszedłem całe. Mnie odepchnęło bardzo mocno, widziałem jak tam parę osób grało. Myślę, że dobra gierka do zagrania takim wieczorem, do napierdolania typów, ale też, że patrz przez pryzmat streama, nie? Moving on to something a little more sinister, we've got the latest update on Indica, a psychological puzzle game where you play as a rogue nun. A rogue nun? Zakonnicą? Z 11-bitami połączone. 11-bici to jest dobre polskie studio. This War of Mine stworzyli. I Frostpunka. A nie wiem. Nie grałem w Frostpunka, nie mój klimat totalnie, wiesz? Ale słyszałem, że jest dobry. A This War of Mine był gigahitem, jak na swoje czasy. God, please. Talk to me this one time. How did I go against you? Is it in my power to intervene in your design? Is this a part of your plan? Is this how it's supposed to be? To gierka, zaraz cię wyświetli tytuł. You will be alright. Ilya will live. You can see I'm trying. But he's always behind my shoulder. Indica. To może też być ciekawe. Befriending a demon. Tiefling! Tiefling! How many times do I have to tell you? Ben, it's a tiefling! It's different from a demon! Ja pierdolę, idź w chuj, Gężerko. Nawet się z ciebie z tyłu baby śmieją. I hate to break it to you, Ben, but this next one is our last trailer. It is a super cool world premiere, though. O! Takes the sting out of saying No jakiś rogalik, widzowie. Nordycki. Przebitka była wcześniej jedna puszczona, tego jestem tego ciekawy bardzo mocno. You want the truth, my liege? Here's Byron. To coś jak Fates of Iron właśnie. It's a fairy tale.
something you tell young rats to stifle the nightmares. It's high time. Kurwa, aż mi ciarki przeszły. For the nightmare is upon us. As war raged in the south, a terrible evil stirred in the north, endlessly clawing from one year to the next, until finally free of its frost-bound imprisonment. You think you know suffering? You know nothing, my liege. Wings black as death, fangs sharp as steel, and a thirst for vengeance that will not sate. There's a time for heroes. That time is over. The kingdom needs a warrior. Forged of the north, and as cold as the snow that shrouds these lands. A rat. Ale to chyba nie jest w formie takiego... To jest taki 2D action RPG, nie? For battle and unleashed in war. And so a new tale begins. Tales of Iron 2, Whiskers of Winter. Soulslike taki. No kurwa, no Soulslike'i to są stare action RPG właśnie. Zresztą kurwa ciężko teraz powiedzieć, co jest, co nie jest action RPG, bo tak naprawdę kurwa wszystkie hack and slashe to action RPG, wszystkie Soulslike'i to action RPG i to jest takie bardzo szeroki gatunek. I dlatego się mówi like coś, nie? With that, Soulslike, we will have to bid like. you all adieu. Sam, I can feel you laughing and smiling uncomfortably. Why? Nothing. It's just, well, it's not nothing actually. It's not the end of the show because we have another trailer. It's like a one more thing. Ale ten Tales of Iron bardzo przyjemnie. Right, and you just kept this to yourself the whole time. You know, we've been emailing about this and we've been like rehearsing it, and I feel like I'm an idiot. I know, and best of all, it's another world premiere. Gotcha. No, not gotcha, Sam. You've embarrassed me. Gotcha. No, Sam. Not gotcha. Not gotcha. Don't go gotcha. Gotcha. Dobra, spierdalaj. Już. Trzymam fiuta między cycem. Co on kutasem te drzwi otwierał? Wygląda jakieś połączenie Bioshocka i jakiegoś Metro. Industria. Kurwa, no niby fajnie wygląda, ale to jest trochę jak za tymi kartem pewnie będzie później. Which is coming soon to PC, so make sure it's on your wish lists. And no more funny business. That really was our final trailer of the show. For real this time. It's been an absolute pleasure, Sam. Likewise, Ben. But before we make good on our karaoke promise, we'd like to thank everyone for tuning in wherever you are. We'd also like to shout out the people behind the scenes who've made this spring showcase a reality, and our partners over at PAX.
Remember to head over to the dedicated Future Game Show Steam page. To by było na tyle, jeżeli chodzi o giereczki. Będą tego teraz showdowny, widzowie. No dobra, to mamy tak. Z jakieś 2 Soulslike'i, które były pokazane. Ja bym jeszcze na zwieńczenie teraz to Zuchosis zobaczył. Chyba z 2 rzeczy ominęliśmy, nie? Route 66? 66 po prostu, czekaj. To jest. Już pierwszego niby było całkiem. Musimy obejrzeć Rasiński materiał o tym Sweet Baby, bo widziałem, że coś tam się działo. Death Sprint, okej. Dobra, pokażcie mi jeszcze. O, jest Zuchosis. O, to mi chodziło. Smashing that wishlist button. This is Zuchosis. To będzie kurwa śmieszna gra, widzowie. Maja, bo ty to śledzisz jak dzika, bo cały czas piszesz o tym Zuchosis. Jak będziesz wiedziała, że będzie wychodzić, to daj znaczka, proszę. To ja znając życie zapomnę. To na pewno zapierdolimy na premierę. Ta gra będzie tak pierdolona. Ale jeszcze nie ma żadnej daty napisanej, szkoda. Czekajcie. A, bo to jest, przekieruje nas na Steama, okej. Talk about a graveyard shift. I dobra, tyle chcieliśmy widzieć. No to na tyle. No to mamy tak, Zuchosis, tam z 2 Soulslike'i, jednego całkiem ciekawego roguelike'a, tego action RPGa takiego Soulslike'owego, jeszcze jednego 2D. Czyli no takie z 4 premiery, które były takie w miarę, więc i tak lepiej niż ostatni game show, który oglądaliśmy. Nie było od IGN-u, od jakiejś innej. Co to był, kurwa? Na PS5 to był chyba? Nie pamiętam, co to było. No ale nieważne. Cokolwiek pokazali przynajmniej. Dużo syfu. Przynajmniej nie było jakiegoś bibowskiego gówna za dużo, chociaż też takie słodko pierdzące gierki się pokazywały mocno. Ale cóż, zobaczymy.